test, pomiar właśnie tego płynu. But then I suddenly remembered. There is a piece of reef in my fucking home. Jak zdążyliście już zauważyć, to będzie pojemny odcinek dzisiaj. Co będziemy robić? Będziecie towarzyszyć mi w cotygodniowej rutynie. Przejdziemy sobie przez czyszczenie akwarium, podmianę wody. Dzisiaj też dochodzi wymiana filtrów w wodzie Aero. No i ja was będę po prostu zabierał do tych moich czarnomagicznych sztuczek, które tu będę robił. No i tyle, no. Może będziecie się dobrze bawić, może nie. Trochę się powygłupiamy, nie? Wiadomo, jak zawsze. Co my tu mamy? Dzisiaj mamy trochę gratów nowych. Te już mogliście widzieć. Ale najważniejsze są te, ponieważ troszkę mi brzydkie rzeczy pokazuje czujnik TDS. O, ten, taki stary już, ale działa. Myślę, że w miarę dobrze pokazuje. I co tutaj mamy? Najważniejsze rzeczy dzisiaj. Filterki do w zasadzie 6-stopniowego filtra Aero. O, i je sobie będziemy wymieniać. Mam nadzieję, że zrobię to dobrze. O, i tu jeszcze takie coś przyszło. Znowu reklama, kurde, nie pokazuje, nie wiadomo jaki to producent. Po prostu KH Buffer, to was interesuje. Będziemy robić po prostu nowy płyn do pompy dozującej, nie? Tyle. Dobra, trzeba wygrzebać ten filtr. Kurde, jak to mam robić? Jedna ręka mi nie wystarczy. Dobra. O. No dobra. Tak to wygląda. Zobaczcie. I co? Ja to sobie podpinam po prostu zazwyczaj do słuchawki prysznicowej i produkuję sobie wodę. Więc dzisiaj te wszystkie filterki powymieniamy i razem z żywicą DI. No i co? Dobra. Zacznijmy od odkręcania tego. Czy mi się to uda bez pomocy jakiegoś klucza? Chyba nie. Zawsze kurwa zakręcona, tak jak ja. Tego szukałem, ale wciąż nie wiem, czy mi się uda to odkręcić. Zawsze mam sporo zabawy z tym. Aż w pewnym momencie w ogóle nie pamiętam, w którą stronę się odkręca. Czy teraz odkręcamy, czy zakręcamy? Lepiej jak ściągniemy te durki. Okej. Myślcie sobie, że macie jak tutaj słabiak jest, ale kurde, takie coś musiałem zrobić. Prowizorycznie madło, żeby to cholerstwo odkręcić. Jakieś po 50 kg z każdej strony, plus jeszcze ja na tym stałem. Kurwa, puściło. Dobra, wymienimy tą żywicę DI. Okej. Dobra. Mam nadzieję, że wszystko widać. To jest odkręcone. I teraz to sobie poczyścimy. Wyciągniemy te wszystkie stopnie. I wymienimy tą żywicę. No i to chyba było na dnie, tak zakładam. Stara żywica. Resztę trzeba wypłukać. Jeszcze tą głowicę wypłuczę, ale to już może w zlewie. Plus te gąbki. I to wszystko, żeby już było tak jak ma być.
Dobra. Pora teraz, żeby zasypać to żywicą. Żeby to zrobić, może sobie to troszkę wysuszymy, żeby się nie oblepiało w środku. Okej, sobie to ładnie tam ułożymy. Tak myślę przynajmniej, że jest ładnie. No i co? Potem szła ta pokrywka i drugi filterek. Dobra, to w takiej kolejności sobie to zasypiemy. Się okazało, że mam jeszcze zapas starej żywicy. Nie żywicy, tylko o tak, żywicy. To chyba ona w całości tutaj wejdzie. A może nie, zobaczymy. Jakoś byśmy to delikatnie otworzyli. No, dobra. Sobie przecięliśmy. Dobra. Powoli to zasypiemy. No i moi drodzy, w zasadzie większość nam tutaj weszła. Myślę, że do pełni szczęścia zasypiemy jeszcze 2 łyżeczki. Jest nieco inna ta żywica. Sama. Okej. Tak, żeby nam się tutaj to zmieściło. Okej, myślę, że nie ma co dawać pod korek. Dobra. To wszystko sobie wypłuczemy. Tą żywiczkę zabezpieczymy. Dalej zostało nam sporo. Będzie na następny raz. Słuchajcie. Zrobiła się nam tu oczywiście dziura w worku. Co tutaj nas dalej czeka? Czeka nas tutaj ten filterek. Ok. Myślę, że jest fajnie ułożone. Potem taki separatorek. Tutaj jest. Jak widać, jeszcze jest miejsce na troszeczkę żywicy. Nie ma sensu pakować na maksa. Ok. Nasmarujemy uszczelki tutaj oraz na pokrywce wazeliną, żebyśmy tutaj mieli maksymalną szczelność. Bo czemu nie? Dobra. Mamy uszczelkę. Tutaj mamy jedną uszczelkę. Myślę, że jest ok. I tutaj taka jest uszczelka druga w środku. Wszystko się staram opłukiwać. O, może tak będzie lepiej. Dać, żeby tutaj nie było tej żywicy od spodu. Ok. Pewnie tak jakieś pojedyncze się złapią. Ok. Dobra. To tak to ma działać. Po prostu. No i zakręcamy do następnego razu. Nie? Dobra. Jak już uruchomimy całość. Dobra, to jest gotowe. Ok, no i jedziemy sobie po kolei z pozostałymi filtrami. Robimy tego WWL-a. Bez odpinania. Po prostu go odkręcimy i wstawimy nowy filtr do środka. Tutaj też będziemy mieli taki challenge z odkręceniem. Oby nie. To jest po prostu jednolity filtr. Możliwe. Ja tu nie muszę tego w ogóle odkręcać. To jest w całości.
trochę zrobione. I teraz chyba część RO. Drodzy. Tak mi się wydaje. To musimy widzę wypiąć i zrobić to w parze z filtrem RO. Tutaj już tego chyba wszystkiego nie zdejmujemy. Natomiast trzeba to odkręcić. No i co? W środku mamy membrankę. Nie wiem, czy ona jest zassana. O co chodzi? No, chyba tak. Dobra. Mamy tą starość tu. Zalewa nas tu wszędzie woda. Zawsze mnie zadziwia w takich urządzeniach, że nie ma napisane, w którą stronę jest przepływ, tak jakby to było oczywiste i każdy się z tą wiedzą rodził. Ale zakładam, że ma wejść tak jak przyszła. Dobra, wiecie co? Tam jest troszeczkę syfu. Ja bym sobie to jednak trochę wypłukał. Dobra. Bierzemy się za pozostałe filterki, które mam nadzieję nie są tak zwane jak ten od żywicy. No i słuchajcie, bez klucza tego nie otworzymy. Dobra. Problemem jest to, że jestem idiotą. Zamiast odkręcać, to dokręcam. Sobie na to okiem. Tak to wygląda. Ten sedymentowy. Nie było to wymieniane jakiś rok, może dłużej. Sobie odłożymy. To sobie wylejemy. I zaraz do Was wracam, bo chcę to też trochę przemyć. Sedyment 5. Takie ustrojstwo. Pokażę Wam, jak to wygląda. Stary versus nowy. Powiem Wam tak, no ja myślałem, że te filtry mają ogromne litraże, które mogą przefiltrować ogólnie, natomiast może te poszczególne segmenty się rzadziej wymienia, natomiast myślę, że te warto częściej, te podstawowe, karbon, sedyment i sedyment 1, bo no ja mam 70 litrów akwarium, więc jak na podmianę szło mi 6% razy 50 tygodni, 6 litrów, przepraszam, 6 razy 50 to już 300 litrów, teraz wymieniam po 10, no jakieś 500 litrów może mi poszło wody w sumie, bo też używam wody do płukania, do mycia i tak dalej, i będzie 1000 litrów, więc przesadzam, ale 600-700 litrów. Uważam, że szybko się te filtry zużyły. Jak na tylko 700 litrów przefiltrowane, ale może nie, może się mylę. W każdym razie ładujemy to na swoje miejsce. Tutaj coś było do tego, czy on sobie stał luźno? On sobie stał luźno. A to oznacza, że on tutaj pewnie ma jakąś uszczelkę, która ma się w niego wgryźć względnie prosto. No i słuchajcie, i nie wiem, czy względnie prosto mi się uda wykonać. Myślę, że to trzeba wstawić tak, zejść tak i sobie powoli dokręcamy, żeby nam się to uszczelniło i nie przewrócił się ten filtr. O, już się chyba dociska, bo widzę, że on w środku już stoi i się nie rusza na boki. Tutaj takie szczególiki są ważne przy tym dokręceniu. Teraz węgielek. Okej. Tutaj jest takie ustrojstwo, gdzie po prostu wymieniamy wszystkie. Patrzcie, tutaj było tak dokręcone właśnie nierówno. Możliwe,
że po prostu te filtry nie do końca działały. Wiecie? No cóż, już mogę powiedzieć. To też wypłuczemy i zaraz do Was wracam. Okej, jesteśmy z powrotem. Rutyna z uszczeleczkami. Tak. I słuchajcie, jest krzywo było to zakręcone. Pytanie właśnie, czy to dobrze filtrowało. Teraz musimy się postarać to zrobić dobrze. Tutaj mamy nowy filterek. Wygląda tak. Nie widzę tutaj nigdzie punktu odniesienia, że coś jest przód, a coś tył. Ani nie napisane. Tutaj z góry też sobie posmarujemy wazeliną. Delikatnie oczywiście. I postaram się to przykręcić tak jak poprzednio. Jak najbardziej pionowo. Stawiamy to ustrojstwo. Dobra. I nakładamy to. Nawet tutaj w środku nie mamy za bardzo, wiecie, widoku właśnie. Na ile to tam prosto sobie stoi. Miejmy nadzieję, że jak to przykręcam w ten sposób, właśnie, do końca to prosto stoi. To jest takie nie do końca przemyślane według mnie, ale może jestem za głupi po prostu na to. Próbujemy to przykręcać. Już nie mamy za bardzo pojęcia, co tam się w środku dzieje. Czy to prosto przykręcamy, czy nie. Ale liczę, że tak. Będzie jakąś metodę, jak to robicie. Czy sprzedać. Dokręcone. I ostatni stopień. Jedyneczka. Ten nie wygląda na zbyt brudny. Jest troszeczkę żółty, a tak delikatnie. No i co? I gówno wymieniamy. Dobra. Żeby już się rutynie stało zadość. Wypłuczemy tą komorę. Ostatni gotowy. Nasmarujemy, żeby już nam tutaj wszystko było na tip-top, tak jak ma być. Dobra, szybkie porównanie starego i nowego. Teraz widać różnicę, nie? Ze względu na to, że to są jednomikronowe zanieczyszczenia, to zakładam, iż po prostu jest ich troszkę mniej. Może ten filtr nawet nie jest jeszcze zużyty do końca. Ale jak wszystko, to wszystko. Te filtry, akurat te 3, raz, dwa, 3, one nie są zbyt drogie. Może troszkę zwiększymy częstotliwość ich podmiany. Dobra, no i taka sama zasada. To musi stać tam w miarę prosto. Tak, że przy zakręcaniu, żeby nam się tutaj ta głowica, która tutaj się do tego dociskała się równomiernie od góry. Dlatego właśnie się tak bawiłem tutaj z tymi poprzednimi stopniami. Pokażę może, jak to robię. Trzymam to troszkę w górze. Bez wody nie jest nawet takie ciężkie wszystko. No i maksymalnie staram się, żeby tu nic na boki mi się nie chybotało. No dobra. Nic lepiej nie zrobimy. Teraz to wszystko podłączamy. Zostawimy na jakieś pół godziny, żeby się filtrowało i procesowało. Tutaj jest wylot. Tutaj jest wylot wody odpadowej z membrany. No i co? Odepniemy to i sprawdzimy, czy wszystko jest szczelne. Bo jeśli nie jest szczelne, nie będziemy mieć odpowiedniego ciśnienia w tym filtrze. Będzie się nam po prostu albo filtrować. Dobra. Planuję na stałe sobie gdzieś zamontować ten filtr i podpiąć do wody kranowej, ale nie chciało mi się do tej pory tego jeszcze zrobić.
Dobra, odkręcamy. No i próba. Tutaj się napełniają stopnie po kolei. Te się już napełniły. No i fajnie by było, jakby się napełnić zaczęła też ta z żywicą. Widać, że już woda jest. A wreszcie jeszcze nie ma. Nic tutaj nie widzę, żeby mi gdzieś ciepło. Tutaj woda odpadowa jeszcze nie płynie. No i pytanie. Wszystko jest git. Tutaj żeśmy zjebali. Ale sobie ładnie szumi. O! Coś tu nam leci. Jakaś piana. Ciekawe. Nie pamiętam nigdy czegoś takiego. Taka pianka. To jest po prostu powietrze. Do filtra Aero jeszcze nic nie dotarło. W sensie nie Aero, tylko DI. W sensie, no przynajmniej ja nie widzę. No i co? Dziwna ta piana jest. Jak mówię, pierwszy raz mi się to zdarzyło, żeby to szło taką pianą. Ale może to jest jakaś cecha tych filtrów nowych. Nie wiem. Stąd nam nic nie leci jeszcze. Tutaj nic, bo tutaj w ogóle nie mamy wody w tym. No i czyżbyśmy coś z***ali? Moi drodzy, nie wiem. Moi drodzy, motherfucking success. Patrzcie. Jest 0. Jest. Żeby nie było, podajemy trochę wody prosto z kranu. Zobaczycie, czy się coś zmienia. Oj. Chyba się zmienia. Dobra, łapiemy wodero. Kurde, powiem wam, że jest pewna lipa, bo jak pamiętacie tam z tych filtrów, coś tam było niepodokręcane. Któreś filtry chyba puszczały, a zwłaszcza ten węglowy właśnie. Tego tutaj nie ma teraz, ale ja tutaj, wiecie, mam taki zbiorniczek, który specjalnie tak zrobiłem, żeby nic tu nie wpadało, żeby światło nie padało, żeby tam glony nie rosły, żeby było idealnie sterylnie. Wyciągnąłem teraz pompkę i wszystko w środku było w takim czarnym nalocie, właśnie jak z węgla aktywnego. Także spełniły się moje najgorsze obawy, o których mówiłem w odcinku z akumulacją. Tutaj link, haha, w opisie. No i właśnie o to chodzi, że mi się po prostu syf tutaj zbierał i to się wszystko potem zbierało też w akwarium. Także, kurde, dobrze, że to dzisiaj te filtry powymieniałem. Teraz zdradzę wam tajną tajemnicę, mroczną tajemnicę, którą każdy akwarysta morski skrywa. Zapas tych glonów nitkowatych spaghetti. Tak naprawdę to nie wszystkich, tylko moje. Co robię? Kupiłem kiedyś do refugium. Refugium mi się rozszczelniło. Moje refugium to był po prostu filtr przepływowy. Jeden z dwóch połączony szeregowo. I żeby nie wywalać tego, no to tutaj wrzuciłem sobie takiego wiaderka. Tu jest pompka, która sobie tutaj to procesuje. Od 2 miesięcy już. Jestem pojebany. Szkoda mi było wyrzucić glony. No ale taka jest prawda. No ale co? Ta pompka, co tu jest, ją używam też do mieszania wody morskiej po wsypaniu soli. Więc musimy to ustroję z fosną zabrać. Dobra, teraz może to będzie lepiej widać. No i tą pompeczkę sobie wyjmuję na chwilę. Wkładam do wiaderka z wodą. Stawię na godzinę 2 i woda jest gotowa do podmiany. Powinno się mieszać z 24 godziny, ale myślę, że takie małe podmiany to nie robię tutaj jakiejś krzywdy akwarium. Zapytacie, po co mi te glony, nie? Otóż chcę sobie zrobić refugium w nowym zbiorniku. No i tak trzymam sobie to tutaj
Mieszam sobie wodę. Zaraz będzie wspaniała podmiana. Mówię też o tym ustrojstwie. Tutaj jest mało wody, ale dlatego, że wylałem już do wiadra do mieszania nowej wody morskiej, ale to cholerstwo. 3 godziny się filtrowało i nie było nawet pół. Także potrzebujemy więcej wody. Ale wszystko jest fajnie. Wszystko jest fajnie. TDS pokazuje 0. Sprawdzałem przed chwilą, także zajebiście filterki działają. Aha, no i się dużo wolniej przefiltrowuje to w ogóle niż poprzednio. Co jest kolejnym dowodem na to, że dobrze dokręciliśmy te filtry. I co jeszcze z takich plusów tego przypału z filtrami rozszczelnionymi, to co mówiłem przedtem, to jest to, że w sumie akwarium się dobrze ostatnio ma, więc jeśli możemy poprawić jeszcze lepiej, bardziej tą wodę, no to zajebiście. Dołożymy kolejną cegiełkę w stronę dobrobytu. Dobra, no to teraz te filtry trzeba pozakręcać, kurki. Ochrona przeciwsłoneczna na nasz piękny sump zintegrowany. Te kolejne kurki oczywiście. No i co? Rozkręcamy, zasypujemy nowy węgiel aktywny, nowa gąbeczka, w sensie wełneczka. Jedziemy z tym koksem. Filterek odkręcony, trzeba to wylać, wyciągnąć węgiel aktywny i gąbeczkę i załadować wszystko jeszcze raz. Dobra. Mam 70 litrów, więc taką szklaneczkę 3/4 staram się raz na 2 tygodnie rzucić świeżą. Świeżo wypłukany węgielek. I teraz jeszcze kawałek wateczki, którą trzeba wyciąć na taki okrągły, czy trzeba, ja tak robię, okrągły kawałek, ja go wywalam przy każdej podmianie wody co tydzień. Dobra. Wata docięta, no i wypłukana w wodzie RO. To jest raz, jakby wymienne raz na tydzień. Słuchajcie, ja tutaj jeszcze robię taką rzecz. Chciałem skorzystać z zasady działania rollermaty. Rollermata działa w ten sposób, że jeśli się zapcha, to się naciąga nowy kawałek materiału i dalej filtruje. I daje nam to tyle, że to zanieczyszczenie jest ograniczoną ilość czasu w wodzie, przez co mamy mniej rozpuszczonych związków organicznych potem na koniec, czyli DOC, czyli azotanów i fosforanów w rezultacie. No i to jest gąbeczka, która jest założona przy spływie. I słuchajcie, ja wymieniam coś takiego 2 razy w tygodniu i widzicie, ile tego tutaj jest syfu. No i to po prostu jest o połowę krócej. Oczywiście coś tam zostaje w głównym filtrze mimo wszystko, ale zawsze jest mniej. No i też ostatnio testowałem, mam 2 ppm NO3, przepraszam, i PO4 jest poniżej 0,03, więc na pewno nie zaszkodzi taki zabieg. A roller maty może się kiedyś dorobię automatycznej. Dobra, to wymieniamy, wsadzamy tutaj, zakładamy nowe rzeczy do filtra i jedziemy dalej. No i dobra, to wszystko i gąbeczki idzie do mycia, to w kosz. I zaraz zakładamy wszystko od nowa. Wszystko wypłukane w wodzie RO. Ja mam niezbyt duże akwarium i też Wam polecam takie rzeczy, które wiecie, że gdzieś zaciągają wodę, jakieś gąbeczki i tak dalej, przypłukać w wodzie RO, no bo to jest spoko, zwłaszcza jeśli wcześniej myliście w wodzie kranowej, nie? Dobra, to teraz Wam pokażę, jak to po kolei wszystko sobie ładnie zakładam. W zasadzie no to wszystko działa tak jakby w mini sampie. No tutaj jest parę tych stopni. Oczywiście nie jest skalowalne tak jak w sampie. I naprawdę jest to jedna z rzeczy, których się nie mogę doczekać w nowym zbiorniku. Kiedy wszystko będę miał już w sampie,
będę miał łatwy dostęp, nie będę musiał niczego rozkręcać co tydzień. Ale koniec końców, jak już sobie wyrobicie system, nawet przy takiej rzeźbie, jak ja robię w tym momencie, to ja jestem w stanie te rzeczy załatwić w 15 minut, jak wszystko mam pod ręką. Choć wydaje się to uciążliwe, to nie jest to zbyt dużo czasu na tydzień, jeśli mam tak stricte powiedzieć o maintenance filtra. Dobra. Ok. Musimy to jeszcze zalać wszystko wodą, żeby pompa miała jak to zaciągnąć. Tyle zakładamy i przechodzimy już do samej podmianki wody. Ok, moi drodzy, wisienka na torcie, czyli podmiana wody. No i w zasadzie to będzie wszystko. Także jakbyśmy się już nie słyszeli, to do zobaczenia!